Dzisiaj w naszym teście dwóch Kowalskich, Ford Fiesta oraz instalacja LPG Tech One. I to właśnie ona będzie głównym tematem naszego dzisiejszego testu. Pod maską Fiesty malutki silniczek 1,25, 82 konie mocy, 114 Nm. Silnik zbudowany we współpracy z Yamahą. To, co rzuca się w oczy zaraz po otwarciu maski, to to, że nie ma cudownej plastikowej osłony, która sprawia, że komora silnika wydaje się pełniejsza. Powodem są zamontowane wtryskiwacze, ale montaż tych wtryskiwaczy ma bardzo głębokie uzasadnienie techniczne. 4 wtryskiwacze zamontowane bardzo blisko wlotu do głowicy i gaz podawany jest na samym końcu kolektora ssącego. Idealne miejsce, najszybszy czas reakcji od momentu otwarcia wtryskiwacza. Gaz ma bardzo krótki dystans do tego, by dostać się do komory spalania. Sterownik Tech One wylądował obok akumulatora. Najnowszy produkt LPG Tech, rok badań i testów. Sterownik budżetowy, ale zachowujący wszystkie podstawowe funkcje, które są niezbędne do tego, by silnik działał na gazie prawidłowo. Pod maskę trafił również filtr gazu fazy lotnej w Perfect Blue. Również firmowany przez LPG Tech, wkład celulozowy z włóknami syntetycznymi. Czujnik ciśnienia i temperatury również LPG Tech, zamontowany tuż przed wtryskiwaczami, zapewnia bardzo dokładny pomiar obu tych parametrów. Każdy, kto szukałby tutaj reduktora, miałby ciężkie zadanie, bowiem reduktor jest zamontowany mniej więcej w tym miejscu, pod zderzakiem z dostępem od dołu. Taka lokalizacja wymuszona jest tym, że tutaj nie ma miejsca na to, by zamontować reduktor w miejscu bardziej dostępnym. Ale ten pomysł, żeby był on pod zderzakiem, sprawia, że dostęp serwisowy z kanału od spodu jest idealny. Bardzo łatwo wymienić filtr fazy ciekłej i dostęp do reduktora również jest w żaden sposób nieutrudniony. Ponieważ miejsca pod maską jest bardzo niedużo i wszystkie elementy, za wyjątkiem sterownika i wtryskiwaczy, upchane są gdzieś głęboko, wzięliśmy te elementy, by je pokazać. Reduktor Alaska. Moc, do której te reduktory są przeznaczone, waha się od 80 do 135 koni mechanicznych. Reduktor lubiany przez montażystów, bardzo łatwa wymiana filtra fazy ciekłej, bez konieczności odpinania przewodu fazy ciekłej. Obrotowe krótce ułatwiają montaż. Kolejny element, filtr fazy lotnej z separacją oleju Perfect Blue. Rozwiązanie promowane przez LPG Tech. Łatwa wymiana. Kierownica gazu, która ma za zadanie sprawić, że ten gaz w odpowiedni sposób będzie krążyć wewnątrz. Kolejny produkt LPG Techa. Czujnik ciśnienia i temperatury PTS-01. Jest to czujnik, w którym pomiar temperatury gazu odbywa się bezpośrednio w jego strumieniu. Listwa wtrysku gazu fazy lotnej Tech Dragon. Również rozwiązanie proponowane przez LPG Techa. Pod maską mamy listwę sparowaną po 2 wtryskiwacze. Tutaj jest wszystko wtryskiwacze są na jednej listwie. Niemniej jednak zasada działania, wygląd jest dokładnie taki sam. Czas zamknięcia 0,9 milisekundy, czas otwarcia 1,9. Także całkiem przyzwoite parametry. Produkt chwalony przez montażystów za to, że jest bezawaryjny i prawidłowo działa przez wiele tysięcy kilometrów. Kolejny element LPG Techa, który trafił do naszego samochodu testowego, jest to czujnik poziomu gazu Tech Level. Pozbawiony jakichkolwiek elementów mechanicznych, technologia pomiaru Hala, proste, nie ma co się psuć. Jest jeszcze jedna rzecz, czyli koniec z miedzianymi przewodami. Mamy przewody elastyczne, firmowane oczywiście przez LPG Techa. Grubość ścianki 2 mm, zapewnia dokładnie te same parametry jak rurki miedziane. Dodatkowo elastyczna rurka nie jest tak bardzo podatna na zmęczenie powodowane drganiami. Do ładowni trafił zbiornik Bormecho o pojemności 100 litrów, czyli użytkowo 80 litrów, z wielozaworem Tomasetto.
To, co zwraca uwagę, to to, że zbiornik mocowany jest 3 opaskami. Masa tego zbiornika razem z gazem, prawie 100 kg, powoduje, że dla pewności są 3 obejmy. Gdy Ford wyjeżdżał z salonu, nie miał koła zapasowego. W miejsce koła trafił kompresor, butla ze specyfikiem wypełniającym małe ubytki. Jednak ci, którzy dużo jeżdżą, wiedzą, że to nie zawsze się sprawdza. Dlatego dla pewności auto wyposażono w zapasowe koło dojazdowe. Przycisk przełączania paliwa schowany w takim miejscu, które woła o pomstę do nieba. Nie widać go z takiej pozycji, widać go tylko, gdy schowek jest otwarty i to pod warunkiem, że usiądę tak, aby to widzieć, ale na pewno nie będzie to dla mnie pozycja wygodna. Wiem, że to było działanie celowe firmy, w końcu jest to wóz badawczy, ale jest to super niepraktyczne. Producent tłumaczy się, że to między innymi dzięki temu łatwiejszy jest wjazd do podziemnych garaży centrów handlowych. Czy ktoś kiedykolwiek sprawdzał instalacje gazowe? O czym warto jeszcze powiedzieć? Konstruktorzy Forda odwalili kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o zawieszenie. Ten wóz prowadzi się naprawdę bardzo dobrze. Jak na samochód segmentu B doskonale trzyma się drogi. Układ kierowniczy jest tak zestrojony, że bardzo dobrze można ten samochód wyczuć. Tak jak Ford Focus wyznaczył pewne standardy fordowskie w zakresie prowadzenia się na drodze, tak Fiesta te standardy kontynuuje. Bardzo dobrze zestrojone zawieszenie i tutaj duży plus dla tego Forda. Silnik no może nie jest najmocniejszą stroną auta. Jest to już dosyć stara jednostka, ale ma jeden plus. Bardzo łatwo ją przerobić na zasilanie gazowe. Tym samochodem jeździ na co dzień doradca handlowy, który oprócz swoich codziennych obowiązków i nabijania kolejnych kilometrów obserwuje, jak ten samochód się zachowuje. Jazda Fiestą może sprawić wiele przyjemności mimo malutkiego silniczka. Ford zadbał o to, by doznania estetyczne, dźwięk wydobywający się z rury wydechowej były prawie sportowe. Po przeredukowaniu 4000 obrotów i czujemy się jak w Formule 1. Mocną stroną instalacji Tech One jest jej zestrojenie. Auto sprawdziliśmy na hamowni podwoziowej i okazało się, że krzywa mocy i momentu obrotowego na autogazie jest bardzo zbliżona do parametrów na benzynie, a ubytek 4 koni mechanicznych podczas jazdy na gazie jest dla kierowcy niezauważalny. Warto wspomnieć także o tym, że przełączanie na gaz odbywa się po przejechaniu zaledwie 500-600 metrów i następuje bez żadnych szarpnięć czy ubytków mocy, a sprawdzaliśmy to, gdy temperatura na dworze oscylowała w granicach zera. Dobra robota. Na klapie bagażnika umieszczono napis, że 100 km jazdy to wydatek 15 zł i 50 groszy. Wyczuleni na reklamowe akcenty postanowiliśmy to sprawdzić i faktycznie jest to kwota do osiągnięcia bez większych problemów, no chyba że ktoś ma ciężką nogę.